Hej moi drodzy, jesteśmy w Rabbitform i opowiem Wam dzisiaj o drukarkach 3D, o urządzeniach, które sprawiają, że nasze wirtualne modele stają się rzeczywistością. Znajdujemy się dzisiaj w firmie Rabbitform z Giedru, która zajmuje się drukiem 3D. Jest z nami Pan Łukasz Brandt. Dzień dobry. Cześć. Czy mógłby Pan nam opowiedzieć o tym, jak działają drukarki 3D? Drukarki 3D działają podobnie jak inne maszyny CNC, czyli sterowane są cyfrowo maszyny, które wykonują pewne obiekty, fabrykują pewne rzeczy. Druk 3D to najczęściej dodawanie materiału, a nie odejmowanie go, tak jak w innych technologiach. Czy technologia druku 3D jest droga? Chodzi mi o koszty materiału i koszty drukarek. Jak to wygląda mniej więcej? Czy jest droga? Bardzo trudne pytanie ze względu na to, że w zależności od tego, jaką technologię wybierzemy, to te ceny są całkiem inne. Możemy mieć te tanie technologie, jak osadzanie topionego materiału. Maszyny kosztują kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy złotych i materiał kosztuje od 100 do kilkuset złotych za kilogram. I to jest relatywnie niedrogo. Natomiast są technologie dużo droższe. Tak? Więc ciężko jest określić druk 3D jako jedną grupę, którą możemy określić jakoś tam cenowo. To jest bardzo trudne pytanie. Jedyny materiał, z którego widziałem, z którego w Rabbitformie korzystacie, to jest plastik, ale czy istnieje jeszcze jakiś materiał do wydruku 3D inny? Tak, faktycznie drukujemy i opowiadamy o druku z plastiku, opowiadamy też o druku związanym z utwardzaniem żywicy światłem. Natomiast tak, są też inne rodzaje druku. Są maszyny, które spiekają proszki albo łączą proszki. Tych technologii jest bardzo dużo. Natomiast określenie druk 3D jest no jakby mało precyzyjne. Jeżeli już podejmiemy decyzję, że chcemy wykonać model 3D, to jakie oprogramowanie jest nam potrzebne do wykonania takiego modelu, do wydruku? Z oprogramowaniem jest tak, że możemy użyć każdego oprogramowania, które ostatecznie da nam bryłę 3D. To znaczy potrzebujemy oprogramowanie, które spowoduje, że stworzymy model trójwymiarowy, który będzie miał zamkniętą kubaturę. Tak, żeby oprogramowanie, które przygotowuje pracę dla maszyny, było w stanie określić, gdzie jest wnętrze naszego modelu, a gdzie jest zewnętrzne. Nie mamy ograniczeń i na rynku jest bardzo dużo oprogramowania i skomplikowanego dla profesjonalistów i jest sporo oprogramowania bardzo prostego dla laików, dla tych, którzy chcą się modelowaniem 3D czy drukiem 3D bawić. Jak ogromną moc obliczeniową musi mieć urządzenie, z którego będziemy korzystać do przygotowania modelu? Nie potrzebujemy jakiegoś superkomputera. Niektóre programy działają nawet na komórkach, są w stanie przygotować nam modele na komórkach, więc ta moc obliczeniowa tutaj nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest to, co program potrafi, jakie ma algorytmy, w jaki sposób jest w stanie nam przygotować model. Czy nauczenie się obsługi drukarki 3D jest czymś skomplikowanym? I tak i nie. Bardzo łatwo jest zacząć, bardzo łatwo jest postawić pierwsze kroki i wejść w ten świat i po prostu się tą technologią bawić. Natomiast oczywiście, jak to z większością rzeczy, jeśli chcemy dojść do jakiegoś takiego poziomu, powiedzmy eksperckiego czy takiego poważnego projektowania związanego z szybkim prototypowaniem, no to potrzebujemy na pewno sporo czasu. Myślisz, że za kilka lat drukarki 3D znajdą się w każdym domu? Będą tak popularne jak, nie wiem, chociażby lodówki czy telewizory? Myślę, że będą bardzo popularne. Niekoniecznie tak jak lodówki i telewizory, ale myślę, że będą bardzo popularne. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi będzie miało drukarki 3D w domach, natomiast to nie jest tak, że od razu wszyscy. Bo niekoniecznie wszyscy potrzebują mieć taki fabrykator, taki materializator, taką rzecz w domu. Tak samo jak z drukarkami papierowymi. Nie wszyscy mają drukarkę papierową, atramentową czy laserową w domu, a korzystają z drukowanych obiektów, kartek papieru, które mają nadruk. Jesteście bardzo nowoczesną firmą, ale tak naprawdę czym się zajmujecie? Jaki jest wasz zakres działań? Zajmujemy się propagowaniem druku 3D i skanowania 3D i wirtualnej rzeczywistości w Polsce. Zajmujemy się wdrożaniem druku 3D do instytucji i firm, tak żeby pomagać przekuwać wirtualną wartość w rzeczywistą korzyść. JZ and Max.